Cześć wszystkim, nazywam się Justyna. Siema, jestem Dawid. Wraz z Dawidem postanowiliśmy wyruszyć w naszą pierwszą wspólną przedświąteczną podróż autostopem. Jestem mega podekscytowana i zestresowana, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, gdzie wyruszamy. Pierwszy raz się pakowałam do plecaka turystycznego. To było dla mnie mega wielkim wyzwaniem. No, ale może przejdźmy do efektów naszej pracy. No, mamy 16 grudnia, godzina 10. Mieliśmy ruszyć troszeczkę wcześniej, ale niestety, jak to bywa, w taką zimową pogodę zaspaliśmy i mamy 2-godzinne opóźnienie. Pokażę wam, co się u nas wydarzyło, w jakich warunkach przyjdzie nam dzisiaj stopować. Ale jesteśmy spakowani. Mój plecaczek bardzo skromny, idealny na cały tydzień. Za to Justynki wygląda w ten sposób. Oczywiście przyjdzie mi go nieść. To prawda, jestem z niej bardzo dumny, bo potrafiła zrezygnować z podstawowych rzeczy, które składają się na wyposażenie każdej kobiety. Na przykład z tego. Suszarko rokówki, suszarko szczotki. Generalnie z tego zrezygnowała. No, tak więc ruszamy. Jest nasz pierwszy punkt postojowy. Właśnie robimy tabliczkę na Wrocław. Tworzymy. Używamy słowa Wrocek. Chwytliwe. Jak najbardziej. Dobry spot jest przy A4 w Gliwicach. Przy Auchan. Powodzenia, że ci się to zmieści, nie? Patrzcie na to generalnie, co robi. O co ci chodzi? Dobra, popraw to ładnie. Pokaż do kamerki. Pięknie, jak wygląda nasza tabliczka. Zabralibyście nas? Ja chyba nie. Na litość. Dobra. Jesteśmy już na granicy. Polsko-niemieckiej, tak, dokładnie. Obraliśmy za cel. Okazało się, że we Wrocławiu, co ja mówię, we Wrocławiu, w Gliwicach złapaliśmy stopa właśnie w kierunku Wrocławia, ale że bardzo miły pan kierowca Janusz zabrał nas aż pod samą granicę niemiecko-polską. Jesteśmy pod Olszyną? Olszynę? Chyba tak, takie przejście graniczne. No i w sumie za cel bierzemy Berlin. Zobaczymy, może jeszcze dzisiaj się uda dotrzeć. Miejmy taką nadzieję. Zaraz będziemy sobie kogoś tutaj o drogę się pytać. Może jakaś dobra dusza nas zabierze. Jesteśmy w Berlinie. Kurde, czas doskonały, prawie że 7,5 godzinki z Gliwic do Berlina. Tak. Jak widać, Berlin nas pięknie przywitał. Nawet tymi słowami herzlich willkommen. Witam, serdecznie witamy. Jak najbardziej. Poznaliśmy przecudownych ludzi. Którzy w sumie nawet nie mieli po drodze, żeby nas tutaj zawozić, ale złote serduszka dowiodły nas tutaj. No, teraz chcemy uczcić sobie ten wieczorek i zakupiliśmy taki trunek niemiecki, co się nazywa Jägermeister. Jest dzisiaj jarmark świąteczny. Tak, idziemy na jarmark świąteczny. Uwaga, uwaga, jesteśmy w metrze. Gdzie jedziemy? W kierunku centrum Berlina w sumie. Miejmy nadzieję, że jedziemy dobrze. Musieliśmy troszeczkę, opierając się na mojej znajomości niemieckiego, która niestety nie jest za dobra. Jest dobra. Ale przynajmniej się staram się mówić, tak się najlepiej nauczyć. Tak. Gdzie? Charlottenburg, tak. Berlińskie metro. Które jeździ nad powierzchnią, a nie pod powierzchnią. Jesteśmy w samym centrum Berlina. Całym centrum Berlina. Ktoś poznaje tą wieżę? Wieża telewizyjna. Berlin Weihnachtsmarkt. Tak. Wreszcie. Idziemy. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda tutaj. I idziemy po Glühwein. Tak to fajnie wygląda. Największy Weihnachtsmarkt w Berlinie. Budka na budce, pełno ludzi. Pierdołe do kupowania. A my idziemy w poszukiwaniu grzanego winka. I przygód też. Jak najbardziej.
Oni wszyscy jedzą. Cukiereczki. Polacy na każdym Niech mi kroku. ktoś powie, że podróżowanie stopem nie jest super. Ładnie. Sami Polacy tutaj są. Za zrozumienie. Uwaga, teraz stoimy w kolejce po Glühwein. W każdym takim Weihnachtsmarkcie na samym środku macie zawsze wielkie stoisko z tym oto cudem. To są właśnie tak zwane Glühweiny, czyli grzane winko. No to co? Zdrowie! Prost. Zajebiste, nie? To jest dobre. Serio, pora się na grudzie to na łyżwach już. Ten kto się wytnie. Dobra, chodź jeszcze zdjęcie zaczniemy. Witamy ponownie. Już jesteśmy od ponad 5 godzin w Berlinie. Generalnie znajdujemy się na bardzo ładnej alejce i stoimy na Grand Stone. Nie mieć kangura kiedyś i dziobaka. Ja już chciałem mieć dziobaka, nie? Kapucynkę, która będzie się nazywała Timonka i będzie miała swój taki kubraczek. Ja chciałem zobaczyć dziobaka, który będzie się nazywał... Nie, Dawid, słuchaj. Nie. Ja chcę mieć dziobaka, nie. Ale będzie miała kapucynka, która będzie się nazywa Timonka. Timonka. Tak, Timonka. Ja chciałem mieć papugę, która by siadała tutaj na tym ramieniu i mówiła mi, że kocha. Witamy kolejny dzień. Relacja z Berlina. Jesteśmy teraz właśnie w punkcie bardzo ważnym ze względu na historię Europy. Mianowicie pod murem berlińskim. Obserwujemy sobie murale. Został w sumie przekształcony w galerię. Nie do końca oddaje całkowity jego charakter. Z tego względu, że wszelkie dawne murale często są pozamieniane jakimiś nowoczesnymi, tak? Ale jak najbardziej miejsce godne uwagi. Czego chcesz mi powiedzieć? Nie, wszystko tak pięknie powiedziane. Kurde, nie wiem jaka rzeka przepływa przez Berlin, ale taka duża. Pokaż. Kto zgadnie jaka rzeka płynie przez Berlin? Jesteśmy właśnie pod tym Bundestagiem. No i generalnie chcieliśmy sobie wejść do środka. Ale okazało się, że trzeba czekać 2 tygodnie. Kurde, bo zrobiliśmy rejestrację w formie online. No i wszystko ładnie, pięknie przychodzi. Ucieszyłem się, że w sumie wejdziemy do tamtej śmiesznej kopuły. Widać to? No, tam u góry w każdym razie. No i generalnie przychodzimy, a nam typowa Niemka, tak, typowa Niemka właśnie na wejściu powiedziała nam, że o niestety, bez valid ticket nie ma wejścia do parlamentu. I zawalił nam się świat w tym momencie. Też nie, idziemy znowu się najebać. Ej, patrz, jaką ładną choinkę dużą mają. O, duża choinka. Liczymy właśnie już ten kubek z McDonalda, nie? Miał narysowanego Mikołaja. Niestety. Jest nacenzurowanym. O właśnie, nie pokazywaliśmy chyba jeszcze sławnych przejść. Tak, świateł, sygnalizacji świetlnej w Berlinie. Jakiś psycholog to wymyślił, że ziomek w kapeluszu będzie bardziej motywował do przechodzenia. Generalnie nie wiadomo o co chodzi. Ale znajdujemy się teraz pod... Pokaż te światła. No, widzieli z tyłu. O, widać? Widać? Chyba widać. Dobra. Generalnie jesteśmy pod... o. Brawo. Dokładnie, dlatego idziemy do przodu. Przed chwilą była zażarta dyskusja. Skąd wyruszył Titanic? Swój ostatni rejs. I nie doszliśmy do porozumienia. A gra jest o wielką stawkę. Bardzo odważne zakłady. I tak wiem, że mam rację. Wyszło jak wyszło, tak. Tylko będzie się puścić.
Ja się z tobą nie kłócę. Ja tylko po prostu, ty nie potrafisz przyznać mi racji. Wypłynął z Southampton, a jego garaż był w Liverpoolu, tak? Właśnie wtedy Justynka. Od macierzysty. Liverpool. Ale musiał i tak wypłynąć, tak? Z Liverpoolu. No właśnie pytanie, czy jeżeli masz auto, które powstało w fabryce Nie porównuj auto w Monachium, BMW załóżmy, i jedziesz w trasę Berlin-Warszawa, to skąd wyrusza twoje auto? Z Berlina czy z Monachium? Ale musiał się jakoś przetransportować, tak? No nie wiem. Bardzo się kłócił, ale dzisiaj obejrzymy Titanica. Ja będę Jackiem i kurwa pójdę na dno. To jest ostatni rejs. A Justynka utrzyma się na tych kurde drzwiach i wyjdzie na to, że wygrała zakład. Jaka jest historia tej bramy generalnie, to ja nie wiem. Jak to była brama? Bardzo ładna. Fotka? Jesteśmy teraz w tej nowszej części Berlina. Nowoczesnej. Poczdamski. Tak. Tu jest fragment muru, do którego zaraz przykleję obleśną gumę. Patrzcie. Co, nie chcesz się przykleić? No co ty? Jest. Klei się. Obleśnie. Tak. Chodźcie zobaczyć budynki. Teraz zobaczcie, jakie przecudowne tutaj są te budynki. Takie inne, śliczne. No, zostawili tutaj teraz na święta taką dużą, słodką zjeżdżalnię. Tak. Zrobiono całą z cukru. Kazałem, pokaż O, a tu czerwone. jest czerwone. Jeszcze jest jakieś różowe. Z małą dziewczynką. Przejdzie Małą tylko na... dziewczynką. Przejdzie tylko dla dziewczynki. To nie jest przejście tylko dla dziewczyny. Właśnie. O, ale ogólnie no zobaczcie. Ale Berlin urzeka. Tutaj jest tu ślicznie. Szkoda tylko, że śniegu jeszcze nie ma. Teraz naprawdę urzeka na tą swoją otwartością, wielokulturowością. Takie przyjemne miejsce do życia, nie? Macie tutaj wszystko, co trzeba. Otóż tak. Dobrze. Masz też to trzymaj kamereczkę. O, wkulasz sobie. Właśnie to robisz tylko kulaj sobie kółeczko. Chcemy zjechać na górze pełnej górze z cukru. We'll ride together? Yes, we'd like to ride together. Patrzcie na zmęczoną kobietę. Backwards? Okay. Ready? Feet up, yes. Stopping with feet, okay? Yeah, sure. Jedziemy? Take my heart, take my coat, honey. I'll be laughing when your jokes ain't funny. I'm the only cheerleader that you'll ever need. Take my Też jest buta, nie? Dankeschön! Jesteśmy na kolejnym Weihnachtsmarkcie, właśnie w tej nowoczesnej części Berlina. Takie tu jest ładne coś. Bo nie sprzedają i tak tam wińsko. O nie, kiełbachy. I buła. Coś się tłoczno robi. To są pierniczki. Słodycze. Jedynie co mamy chętkę, to grzane winko. Uwagi. Ale pobudza krążenie. Prawda.
pozdrawiamy z lotniska w Berlinie. Nowy plan, nowe marzenia. Choć niestety noc dzisiaj musimy spędzić w takich warunkach, ale tak niesamowicie komfortowe. Słuchajcie, to co jest za nami Jest tak ciepłe. jest cieplutkie, nie? No. Mamy chałwę. Polska chałwa, ostatnia jaką mamy. Dzielimy się na pół. Tutaj kibelek, elegancko. Ciach. Jakby się zachciała, można wyjść. Tak. No, ale powiem wam, że nigdy nie miałem tak komfortowych warunków. Szukaliśmy jakiegoś ciepłego kącika i znaleźliśmy wyjątkowo ciepły, tak dosłownie cieplutki kącik. Dodatkowo jeszcze żurawinka, kolacja nasza. Tu są jeszcze śmieszne małe drzwi. Dla karłów. Na hobbitu. Karły to już jest niepoprawne. Dobra, no. Tak, karły będą oglądać ten film. No. Widzicie, jaka jestem dobra? Wczoraj nie chciał się ze mną aż tak chętnie dzielić jedzenie. Przepraszam. Co we mnie wstąpiło, nie? Przez cały dzień nic nie jadłem. Ty znalazłeś 5 minut, gdzie byłem niemiły, bo nie pomogłem ci spuścić wody w kiblu. Kochani przyjaciele z Syrii protestowali mnie herbatą. No właśnie sobie ta herbata była tak kurde gorzka. Takiej herbaty to ja nigdy nie piłem, nie? Kolega chciał nas poczęstować drugą herbatą, ale powiedzieliśmy, że jedna nam wystarczy. Nie, wystarczy, spokojnie. Bardzo dobra. Pycha. Teraz nie mamy tej relacji. Jak smakuje chyba? Pełna buźka. Zaraz idę do naszej toalety. Tam jest kosz na śmieci, wszystko. Ale teraz pan ładnie sprząta. Nie widać pana. Słuchajcie, wczoraj spaliśmy w hotelu, w którym było tak bardzo cieplutko. No i była włączona klimatyzacja, która miała ogrzewać cały ten pokój. Ale była tak głośna, że obudziłam się w środku nocy. Nie umiem tego powiedzieć. Dobra, to ja może ja opowiem. Nie, śpimy. Ja śpię. Taka śpi. No i słyszę tylko, słuchaj Dawid, pogoda nam się spierdzieliła, nie? Słyszysz to? Słyszysz, co się dzieje? Co się dzieje na zewnątrz? Ja mówię, no, dzieje się. Kurde, klima chodzi, nie? No, na nigdy nic, kurde, no to powiedziała, że nadciągają ciemne kumulusy, nie? Grad bije, śnieg pada, już po nas, nie? Kataklizm. Ja poszedłem, wstałem, elegancko, nacisnąłem power turn off, wyłączyłem klimatyzację i ranie znów nad naszym pokoikiem zaświeciło słoneczko. A pogoda się uspokoiła i Justynka spała dalej, nie zwracając uwagi na zimne deszcze i grad. Więc mamy bardzo wesoło. Take me back to